220V. Tak się prezentuje. Tak wygląda konstrukcja trójdrożna. Jeden głośnik niskotonowy 80W. Po bokach tutaj i tutaj dwa średniotonowe po 45W, no i wysokotonowe kopułkowe po 15W. Tutaj producent twierdzi, że ten niskotonowy jest wzmacniany głośnik specjalną strukturą. Łącznik Bluetooth plus minus, tutaj sterowanie światłami, te dwa razem, tutaj X-Bass, no i tutaj tryb TWS do parowania z kolejnym trybitem. Membrana pasywna. Z tyłu mamy klapkę. Głośnik posiada IP67 odporny na zanurzenie w wodzie do 1 metra. Oczywiście pyłoszczelność jest także tutaj zachowana, ale raczej nie będzie pływać. Tutaj mamy sterowanie mikrofonami, potencjometry, gniazda od tych mikrofonów, gniazdo AUX. Tu mamy możliwość ładowania, oprócz ładowania sieciowego, także możemy go naładować zewnętrzną ładowarką, ale maksymalnie 5V 2A. No i tu mamy też gniazdo do ładowania urządzeń zewnętrznych. Moc tutaj ładowania to jest tutaj wynosi około 100W, tak jak tu podaje producent. Posiada taką tutaj podstawę. Ma tylko naokoło jest ta guma tutaj zamocowana. Ona ma tutaj takie wyżłobienia, jest dosyć twarda. Ciężko tutaj w ogóle przesuwać, więc myślę, że będzie dosyć trwała. Rączka jest podobnie jak w pierwszej edycji. Mniej więcej takiej samej szerokości. Taki sam uchwyt. Głośnik waży 7 kg, 150 g. Czas możliwości użytkowania tego głośnika to jest około 30 godzin, ale to jest oczywiście przy 50% i przy wyłączonych światłach, ale włączonym podobno X-Bassie. Tu mamy specyfikację jeszcze dokładniejszą. 200W pod zasilaniem 220V, 180W z zasilania bateryjnego mocy, 40-20 kHz, bateria 79 kWh. I tu mamy podane właśnie, że 30 godzin zagra nam przy 50% przy włączonym basie i wyłączonych światłach. A ładuje się go 5 godzin na zasilaniu sieciowym, a na zasilaniu z ładowarki zewnętrznej, zasilaniu przez USB-C to jest około 12 godzin.